Mam teraz bardzo ważną informację, która zmieni nasze rozumienie całej fabuły FNAF-a. Sprężynowe animatroniki to nie jest najlepsze tłumaczenie. Nie mówię tutaj o robotach Spring, tylko Spring Lock. Mała różnica, ale powiedziałbym raczej zatrzaskowe animatroniki niż sprężynowe, bardziej rzeczowo. Tak teraz będę mówił i to tyle. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj znowu wracamy do Golden Freddy'ego. Ostatnio zastanawialiśmy się, kto go nawiedza. Dzisiaj skupimy się bardziej na samej postaci. Pytanie brzmi, czy Golden Freddy to Fredbear? Powtórzę pytanie trochę dokładniej. Czy Golden Freddy, postać, którą widzimy w pierwszych dwóch grach, to Fredbear, ten sam robot, którego widzimy we FNAF 4? Ta debata jest nie od lat i nie widać w niej żadnego rozwoju tak naprawdę. Jeszcze przed wyjściem FNAF 4 sam uważałem, że to jest ta sama postać i do tego wszystko zmierza. Mamy robota o nieznanym imieniu i fani nazwali go Golden Freddy. Potem usłyszeliśmy o kimś znanym jako Fredbear. Samo imię sugeruje, że jest to ktoś bardzo podobny do Freddy'ego Fazbeara. To miś, to Fred, tak samo jak Freddy. Złoty miś wyglądający zupełnie tak jak Freddy był najlepszym kandydatem. Ten złoty miś to Fredbear. Więc dlaczego ta debata istnieje? Bo w teorii pojawiły się problemy po premierze FNAF 4. Widzimy różnicę pomiędzy dwoma misiami, mają inne akcesoria. Fredbear jest zatrzaskowym animatronikiem, czyli po części robotem, po części strojem do założenia. Golden Freddy to zwykły robot, różni się od Springtrapa, który jest takim specjalnym strojem. Oczywiście pojawia się parę innych argumentów dookoła tego tematu, które dzisiaj sobie omówimy. Ja uważam, że mówimy o dwóch różnych robotach, zaraz wyjaśnię dlaczego. Dla mnie wszystkie informacje na temat złotych misiów są bardzo bezpośrednie, nie widzę sensu tej debaty. Pierwszym argumentem jest Fungi i wszystko co mówił na temat zatrzaskowych animatroników. Informacja z FNAF 3. Kiedy Freddy Fazbear's Pizza dostała zatrzaskowe stroje, Fungi nagrał kasetę tłumaczącą jak się z nimi obchodzić. Poznajemy krótką historię istnienia tych postaci. Dowiadujemy się też, że wiele różnych lokacji posiada swoje własne zatrzaskowe animatroniki. I to jest ważna informacja. Różne lokacje posiadają swoje własne zatrzaskowe roboty. To jest naprawdę prosty i ciąg logiczny. Skoro Fredbear działa we Fredbearsach, a Golden Freddy działa we Freddy's, to są to dwa różne roboty w dwóch różnych miejscach, nic więcej. Fungi najpierw nam mówi, że miała miejsce awaria zatrzasków w siostrzennej lokacji. Chodziło tutaj najpewniej o ten tajemniczy strój Sister Location. Sama gra nazywa się siostrzenna lokacja i wydaje mi się, że z kodu myślnie taką informację podał właśnie tutaj. Baby mówi nam jeszcze coś bardzo groźnego i tajemniczego. Strój nie był użyty w taki sposób, w jaki powinien był być. Później dowiemy się, że firma rezygnuje z safe roomów, zostają ukryte, a wejścia zamurowane w większości lokacji. Jeśli lokacje można podzielić na większość i na mniejszość, to mamy ich co najmniej 3. 3 restauracje z zatrzaskowymi animatronikami. I wniosek jest taki, że robotów było dużo. Freddy Fazbear's Pizza miała swój zestaw zatrzaskowych animatroników, ale istniało dużo więcej takich robotów. Uważam, że Fredbear's Family Diner wciąż działało, kiedy Freddy dostał swoje roboty. Były dwa identyczne zestawy. Złoty miś, złoty królik. Jeden we Fredbear's, drugi we Freddy's. Oczywiście można się kłócić, że było inaczej. Są teorie, że Fredbear zamknięto, a roboty przeniesiono do Freddy's. Dopiero wtedy istniało te kilka siostrzenych lokacji. Ale idąc dalej możemy stwierdzić, że raczej tak nie było, że ta teoria jest niepoprawna. Drugim argumentem jest Scrap Trap. Chyba wyraźnie widać, że jest to inny rodzaj Spring Bonniego. To nie jest uszkodzony Springtrap, a zupełnie nowy strój, zupełnie inna maska, inne ciało. Czasami ludzie mówią, że to jest po prostu zepsuty Springtrap, ale Scottowi ten model nie wyszedł. Ale to nie ma żadnego sensu. To nie tylko inny model, to jest zupełnie inny design. Patrzcie na zęby, na stopy. Fandom FNAF-a lubi odtwarzać model Scotta i ponoć wala się masa bardzo dokładnych modeli. To nie jest aż tak trudne, a Scott ma swoje doświadczenie w modelowaniu. Scott byłby w stanie to zrobić. Gdyby chciał, wymodelowałby Springtrapa jeszcze raz, ale tego nie zrobił. Nie chciał tego zrobić. Stworzył nowy strój. William zrzucił starą skórę, założył nową, pozbył się Springtrapa, który pewnie się zniszczył, częściowo spłonął, więc wymienił go na inny strój. Tyle. I tutaj wniosek. Istnieje wiele różnych strojów Spring Bonniego. Wcześniej można się było kłócić, bo Sister Location pokazuje nam Chikę, więc różne lokacje mają różne postacie, ale Scrap Trap potwierdza, że zrobili dwóch Spring Bonnich. A skoro dwóch Bonnich, to dwóch Freddy's też. Powiem więcej, Scrap Trap wyraźnie pochodzi z Fredbear's Family Diner. Jeśli prześledzimy minigierki FNAF 4, znajdziemy maskę bardzo podobną do maski Scrap Trapa. Identyczne dwa zęby z przodu, bardzo podobny design oczu, to jest ta sama głowa. William wygrzebał stare części i użył ich do stworzenia swojego nowego ciała. Potwierdza nam to, że Springtrap nie ma żadnego związku z Fredbear's. Springtrap działał tylko we Freddy's. A skoro Bonnie był nowym robotem, to Freddy też powinien był być nowy. Dlatego też Golden Freddy jest innym robotem niż Fredbear. Tak wygląda moja argumentacja. Żeby powiedzieć więcej, FNAF 4 dał nam fioletowe akcesoria Fredbeara, żeby to udowodnić. Dlaczego Scott je stworzył? Tylko i wyłącznie dlatego, żeby rozróżnić dwa roboty. Różnice w wyglądzie dowodzą, że to różne roboty.
Scott często tworzy nowe informacje, żeby naprawić nieporozumienia. I nieporozumieniem we FNAF 3 było to, że ludzie uważali lokację ze Stage 01 za Fredbear's Family Diner. To nie ma sensu. Morderstwa nie miały tam miejsca. Stage 01 odnosi się do morderstw Springtrapa. Odnosi się do kaset Fungai'a. Czyli mówi o Freddy Fazbear's Pizza. Potwierdza też jeszcze raz, że mówimy o lokacji z FNAF 1, bo pokazuje scenę z FNAF 1. Chmury na ścianie z tyłu lokacji są takie same. Scott naprostował to nieporozumienie we FNAF 4. Scena we Fredbear's jest inna niż ta w Stage 01. Złoty miś posiada inne akcesoria. Fioletowe należą do Fredbeara, czarne do Golden Freddy'ego. Taka została tutaj podana informacja. Ale są teorie mówiące, że akcesoria się zmieniły, Freddy dało mu inną czapkę i muszkę, ale nie o to chodzi. Mówimy tutaj o intencjach. Czemu Scott wprowadził tą nową informację? Czemu Fredbear ma fioletowe akcesoria? Nigdy wcześniej o tym nie słyszeliśmy, dopiero FNAF 4 i teasery do tej gry coś takiego pokazują. Właśnie dlatego tutaj chodziło o pokazanie różnicy między dwoma robotami. Nie istnieje taka informacja jak zmienili akcesoria. To bezpodstawna teoria, tak to rozumiem. Skoro we FNAF 4 pojawia się inna informacja, fioletowe akcesoria, które kłócą się z informacjami, które już znamy, tą różnicę łatwo wyjaśnić. To dwa roboty. Przedstawiają tą samą postać, ale są innymi przedmiotami. Gry wyraźnie pokazują, że to dwa roboty. W książkach było inaczej, ale tam zaczeskowe animatroniki nigdy oficjalnie nie pojawiły się we Freddy Fazbear's Pizza. To jest zupełnie inna historia. W wywiadzie u Dołko Scott nazwał Golden Freddy'ego imieniem Fredbear, ale to nie przeczy teorii, bo Golden Freddy to nie jest jego prawdziwe imię. Najpewniej nazywa się właśnie Fredbear. W obu przypadkach. Mamy dwa różne zestawy Fredbeara i Spring Bonniego. Tak nazywają się postaci, które te roboty reprezentują. Nie ma czegoś takiego jak Golden Freddy, nie ma czegoś takiego jak Spring Freddy, jest tylko Fredbear. Dwa razy. Oczywiście w fandamie możemy mówić Golden Freddy, bo pomaga nam to rozróżnić dwa złote misie. Tak samo jak mówimy Spring Trap i Scrap Trap. Oboje oficjalnie nazywamy się Spring Bonnie po prostu. Tutaj mamy Fredbear i Golden Freddy, choć oboje nazywają się najwyraźniej Fredbear. I nie jestem pewien, czy tak było zawsze. Możliwe, że Scott miał inny plan na Golden Freddy'ego wcześniej, a inny później. Ale na dzień premiery FNAF 3 Golden Freddy i Fredbear byli dwoma robotami. Takie informacje przedstawione zostały w grach. W Fredbear's Family Diner nie wydarzyło się nigdy nic złego i ta restauracja była tylko tłem fabularnym. Na ten moment przynajmniej. Jak często mówię, do FNAF 3 Scott stworzył parę niewyjaśnionych wątków, takich jak siostrzana lokacja czy maski z Happy's Day. Według mnie były to pomysły na spin-offy. Otwarte, ale niewyjaśnione wątki, nieistotne dla głównej fabuły. Te spin-offy nigdy nie powstały, bo Scott kontynuował główną fabułę i wszystkie te wątki dostały jakieś wyjaśnienie później. Fredbear był jednym z tych wątków, choć został wspomniany, nie miał miejsca w fabule. Miejsce w fabule miał złoty miś, który działał we Freddy Fazbear's Pizza, inny Fredbear. Dla pełnego mówienia postaci, kiedy mówię o Golden Freddym jako faktycznym działającym robocie, mam na myśli Golden Freddy'ego z drugiej gry. Ta postać faktycznie istniała. Prawdopodobnie. Jeśli jeden z tej dwójki jest prawdziwy, jest to mistrz FNAF 2. Ten Golden Freddy posiada taki sam design jak Freddy, ale ma swoje własne unikalne zniszczenia, dlatego to nie jest zwykła halucynacja. Wymyślanie swoich własnych obrażeń nie ma tutaj sensu. Możliwe, że prawdziwy Golden Freddy wygląda trochę inaczej i ma elementy zaczaskowego animatronika bardziej widoczne, ale tak czy tak mówimy o FNAF 2. Raczej widać, że Golden Freddy nigdy nie został naprawiony. Zaczaskowe stroje i tak nie były później używane. Nie było sensu, żeby do FNAF 1 naprawili Golden Freddy'ego. Dlatego jego forma w tej grze jest całkowitą halucynacją. Jego części wciąż gdzieś tam pewnie są, nawiedza wciąż lokacje, ale faktyczny robot nie istnieje. Dlatego tutaj widzimy wyłącznie halucynacje. Prawdziwy Golden Freddy wygląda jak ten z FNAF 2. Tymczasem Ultimate Custom Night pokazuje, że Fredbear bardzo przypomina halucynację z FNAF 1. I to następny dowód na to, że mówimy o dwóch różnych robotach. Jeden wygląda jak Golden z FNAF 1, a drugi wygląda jak Golden z FNAF 2. Można uznać, że duch przybrał formę oryginalnego Fredbeara po tym jak stracił swoje ciało. Albo można uznać, że klasyczne roboty zostały stworzone w tradycyjnym stylu, który przypomina Fredbeara, ale nie ma to dużego znaczenia. Często mówi się, że design z UCN-a nie jest prawdziwym Fredbearem, bo jest zbyt podobny do klasyków, jest tylko leniwym ruchem ze strony Scotta. Ale nie zgadzam się z tym, bo oficjalna informacja to oficjalna informacja, tyle. Nawet jeśli Scott zrobił go w pośpiechu, to tak właśnie robot wygląda, to jest fakt przedstawiony w grach, za późno, żeby ten design zmieniać. Jeśli kiedykolwiek dostaniemy oficjalny model Fredbeara, będzie wyglądał jak postać z UCN-a. W najlepszym przypadku zostanie odrobinę mocniej zmodyfikowany, będzie miał wyraźne części stroju zaczaskowego. Ten tutaj nie miał, bo nie potrzebował, bo był ledwo widoczny tak czy tak, ale będzie wyglądał w ten sposób.
Jak wszyscy wiedzą, istnieje teoria Golden Duo, 2 duchy znajdujące się w jednym robocie, ale jest też Golden Duo na 2 robotach. Jeden duch jest w Golden Freddy, a drugi we Fredbearze. Często mówi się, że Fredbear śmiertelnie zranił dzieciaka i dlatego duch go nawiedził, ale nie zgadzam się z tą teorią. Nie jest ważne kto i jak cię uszkodził, ważne jest to, gdzie umierasz. Dzieciak umarł znacznie później, w innym miejscu, gdzie zabrał go William. Oczywiście wiemy, że historia ugryzionego dzieciaka ma swoją kontynuację, ktoś załatwił, żeby dzieciak stał się duchem. Ale Fredbear nie musi mieć z tym żadnego związku. I nie zgadzam się, żeby miał, bo Golden Duo ma cały czas te same problemy. Jeden robot, 2 roboty, nie ma różnicy, bo tylko jeden duch jest istotny, a drugi nie ma celu. Nie jest nigdzie przedstawiony. Złoty miś jest zawsze tylko jeden, zawsze jest 5 plus marionetka. Nie ma drugiego ducha w Goldenie i nie ma drugiego Goldena. Dlatego ta teoria nie ma żadnego wpływu na Golden Duo, bo tak czy tak, teoria jest identyczna. Tyle z teorii. Pytanie na początku filmu było takie: czy Golden Freddy z pierwszych 2 gier to Fredbear z FNAF 4? I odpowiedź brzmi nie. Są 2 różne misie i gry to przedstawiają w raczej bezpośredni sposób. Fredbear dostał fioletowe akcesoria, żeby ich rozróżnić. Gry mówią, że różne lokacje mają swoje własne zatrzaskowe animatroniki i jak się dowiadujemy, istnieją 2 różne stroje Spring Bonniego. Każdy z nich jest w zestawie z innym Fredbearem. W historii pierwszych 3 gier oryginalny Fredbear nie miał żadnej roli, był tylko tłem fabularnym, który Scott chciał później rozwinąć. I rozwinął. Tak to rozumiem. We Fredbear's nie wydarzyło się nic złego i ta postać nie miała swojej roli, dopóki Scott nie wymyślił drugiego ugryzienia. Dopiero wtedy to się zmieniło. Tak przedstawia się moja teoria dotycząca 2 złotych misiów. I dziękuję za oglądanie. Jak zawsze zapraszam Was do pozostawienia komentarza. Zawsze chętnie przyjmuję feedback, więc zobaczymy się poniżej.